Witajcie w kolejnym odcinku remontowych perypetii. Dzisiaj bierzemy na warsztat szpachlowanie ścian. Wiem, brzmi to mniej ekscytująco niż oglądanie suszącej się farby, ale idealnie gładkie ściany same się nie zrobią. Omówimy 5 najczęstszych baboli, które mogą zmienić wasz remont w koszmar. Spokojnie, bez paniki. Pokażę wam, jak ich uniknąć i sprawić, żeby wasze ściany były gładkie jak tafla wody. Gotowi na solidną dawkę wiedzy? No to jazda. Pierwszy błąd to wchodzenie w kaloszach prosto z pola, brak szacunku. Mówię o nieprzygotowaniu ściany, bez solidnego oczyszczenia nici z tego. Kurz, tłuszcz, resztki tapety, wszystko musi zniknąć. Ściany zasługują na porządne przygotowanie. Drugi błąd, który widzę na każdym kroku, to nakładanie szpachli, jakbyście kładli tynk na elewację. Wiem, pokusa jest wielka. Nawalę grubo, to szybciej skończę, nie? Niestety, w tym przypadku im więcej, tym lepiej, zupełnie się nie sprawdza. Efekt? Zamiast gładkiej powierzchni dostaniecie ścianę, która wygląda jak ser szwajcarski po przejściu stada myszy. Pamiętajcie, szpachlowanie to proces wieloetapowy. Lepiej nałożyć kilka cienkich warstw i dokładnie je rozprowadzić, niż potem męczyć się z szlifowaniem grubej skorupy niczym Syzyf z kamieniem. Przechodzimy do trzeciego błędu, który jest jak próba ugotowania bigosu w plastikowym wiaderku. Po prostu Mission Impossible. Mowa o nieodpowiednich narzędziach. Stara, zniszczona paca to przepis na katastrofę, a używanie zamiast niej wiatraka od malucha? Dobre narzędzia to podstawa, tak jak dobry wałek do ciasta czy ostry nóż do krojenia cebulki. Nie bądźcie skąpiradła, bo porządne narzędzia posłużą wam przez lata i dadzą profesjonalny efekt. Czwarty błąd to jak jedzenie niedojrzałych śliwek. Skończy się niestrawnością. Chodzi o zbyt szybkie szlifowanie. Wiem, że już przebieracie nogami, żeby zobaczyć efekt końcowy, ale szpachlówka musi dobrze wyschnąć, zanim zaczniecie ją szlifować. Jeśli zabierzecie się za to za wcześnie, to zamiast gładkiej powierzchni dostaniecie tylko paproch i zły humor. Dajcie szpachli czas. Odwdzięczy się wam pięknym wyglądem. Ostatni błąd, o którym chcę wam opowiedzieć, to jak granie Chopina na grzebieniu. Można, ale po co się męczyć? Mowa o złej technice szpachlowania. Szpachlówka to nie zaprawa murarska. Nie musicie jej wbijać w ścianę z całej siły. Nakładajcie ją delikatnie, równomiernymi ruchami, pod lekkim kątem. Wyobraźcie sobie, że głaszczecie kota, a nie ubijacie kotlety schabowe. Precyzja to klucz do sukcesu. No i to by było na tyle. 5 najczęstszych błędów przy szpachlowaniu i, co najważniejsze, sposoby, jak ich uniknąć. Pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza, więc nie łamcie się, jeśli za pierwszym razem nie wyjdzie idealnie. Ważne, żeby podejść do tematu z dobrym przygotowaniem i odrobiną cierpliwości. Subskrybuj, aby nie przeoczyć kolejnych odcinków. Do zobaczenia w następnym filmie.